Telewizja Trwam. Przedstawia współpracownicy prawdy. Ile jest dróg, które prowadzą do Boga? Tyle, ilu jest ludzi. Albowiem również w horyzoncie tej samej wiary droga każdego człowieka ma charakter na wskroś osobisty. Ksiądz kardynał Józef Ratzinger. Wywiad Sól ziemi z Peterem Ziewaldem. Rok 1996. Unsere erste Begegnung fand statt im Herbst 1992. Ich war damals nach Stationen beim Spiegel und beim Stern Mitglied der Redaktion des Magazins der Süddeutschen Zeitung und ich hatte den Auftrag, ein Porträt zu machen über Józef Ratzinger, den Panzerkardinal, den ganz gefährlichen Reaktionär, den Totengräber der Kirche, ja. Und die Wahl traf mich, weil ich zu dem Zeitpunkt schon zwar nicht in der Kirche war, aber angefangen hatte, nachdenklich zu werden. Das, was ich mir als junger Kommunist vorgestellt habe, dass man, wenn man die Macht der Kirche bricht, den Einfluss der Kirche zurückdrängt und des Glaubens, dass es dann freier wird, dass es leichter wird, dass dann das Potenzial des Menschen ja sich endlich entfalten kann. All das hatte sich nicht eingestellt. Ja. Es war klar, also mit dem Verlust unserer Ethik und der Werte aus dem christlichen Glauben sinkt auch der Grundwasserspiegel an Kultur. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht und vielleicht war das auch der Grund, warum mich da die Chefredaktion ausgesucht hat, dieses Porträt mit dem Kardinal Ratzinger zu führen. Ich hatte von Theologie keine Ahnung. Ich war über 20 Jahre weg aus der Kirche. Papst Benedikt hat ja des Öfteren selbst gesagt, er wollte als Professor oder auch danach nie eine theologische Schule gründen. Das heißt, er wollte nie sozusagen in der Person, die Theologie treibt und die eben Theologie versucht zu vermitteln über Bücher, über andere Medien, sondern er wollte im Glauben der Kirche mitdenken und er wollte vor allem auch den Glauben der Einfachen stärken. Das heißt ganz konkret, dass er immer versucht hat, aus dem inneren Schatz der Kirche, aus den Heiligen Schriften, aus der Tradition, all das zu sagen, was heute verstanden wird. Nicht die Lehre ändern, sondern die Lehre so zu verkünden, so zu erklären, so zu lehren, dass die Menschen, die mit ihm lebten, die um ihn lebten, verstanden, was das bedeutet. Und welcher Schatz auch in dieser Form der Erklärung, dieser Form der Verkündigung enthalten ist. Dieses Interview hat mir sehr geholfen, also wieder auch die Schönheit und die Wahrheit des katholischen Glaubens dann nachfragen zu können, besser nachfragen zu können. Ich hatte die Erfahrung gemacht, also mir gegenüber sitzt ein Mann, ein Glaubenswächter der katholischen Kirche, ein großartiger Kopf, aber auch ein unglaublich bescheidener Mensch, also jemand, der authentisch wirkt, ja, also dem man das
was er sagt, abnimmt, ja, und der nicht in Floskeln spricht, sondern tiefgründig und nachvollziehbar, immer auch auf einem großartigen Niveau, aber nicht so, dass man ein Studium brauchte, um ihn verstehen zu können. Also es hat mir gezeigt, dass es möglich ist, auf die aktuellen Fragen unserer Zeit Antworten zu geben aus der großen Tradition der Kirche, aus der Botschaft des Evangeliums und aus dem Nachdenken und den Inspirationen eines so wunderbaren, großartigen Kardinals, wie es Ratzinger war. Ja? Peter Zewald w wywiadzie Bóg i świat w roku bodaj 2000 zapytał o prawdę, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o prawdę, jak chrześcijaństwo rozumie prawdę i dlaczego wybrał jako motto biskupie swoje słowa współpracownicy prawdy. Bardzo piękna jest odpowiedź Ratzingera. Powiedział, że przemierzyłem ten problem wzdłuż i wszerz. I w końcu doszedłem do wniosku, odpowiedział, że nie można zrezygnować z pojęcia prawdy i z tezy, że chrześcijaństwo rzeczywiście prawdę otrzymało, że znają w całości. Wtedy przyszło mu do głowy, że powinien temu poświęcić swoją posługę biskupią, jako kapłana, biskupa, także teologa przypowiadającego Ewangelię i zdecydował, że mottem będą słowa z 3 listu świętego Jana Apostoła, wiersz 8, mówiący, że ci, którzy przynoszą Ewangelię, którzy ją oferują, ją głoszą, zwiastują, są współpracownikami prawdy. Mitarbeiter der Wahrheit ist Mitarbeiter der Wahrheit des Evangeliums, der Botschaft Christi. Das, was uns die Evangelien übermitteln bis heute, ja, was der Sinn der Welt ist, was der Sinn des Menschen ist, wie er sein Leben richtig macht und was die Zukunft des Menschen ist, nämlich die Hauptbotschaft Christi, die wir vielfach vergessen haben, ist die Botschaft des ewigen Lebens. Unser Leben endet nicht auf dieser Erde, sondern wir haben hier nur so eine Art Probezeit, ein Vorspiel. Und es war Ratzinger wichtig, das nicht vergessen zu lassen, dass es Wahrheit ist, dass unsere Existenz unmittelbar verbunden ist mit einem Leben nach der irdischen Existenz. Das ist die Hauptbotschaft Christi, das ist die Auferstehung. Er ist für uns auferstanden, jeder Mensch wird auferstehen. Und eine seiner Aussagen dazu war, also wenn das nicht mehr verkündet wird, dann wird das Wesentliche an der Botschaft Christi vergessen, denn alles andere ist zweitrangig. Es gilt auf jeden Fall, dass seine Vorlesungen, die Art, wie er Dinge darstellen konnte, seine wirklich wohl ausgefeilte Sprechweise ungemein geschätzt wurde. Ich weiß zum Beispiel von 2 Priestern in der Gemeinde, wo ich schließlich aufgewachsen bin, in Erding, die ihn sehr verehrt hatten, die in seine Vorlesungen gehört hatten. Ich habe auch erzählt bekommen, dass beispielsweise in der Zeit in Münster, da nannte man das richtig, einen Ratzinger Anbetungsverein, Studenten zum Teil auch von anderen Fakultäten, die ausdrücklich die Vorlesungen von Ratzinger besucht hatten. Also er war immer gut vorbereitet, er hatte alles also wirklich sehr überzeugend, sehr griffig und sehr gut verständlich den Schülern und den Studenten nahebringen können. Das war seine große Stärke. Insofern ist auch verständlich, dass er dann über Kardinal Frings, damals Kardinal von Köln, zum Peritus, also zum wissenschaftlichen Mitarbeiter für das Zweite Vatikanische Konzil bestimmt wurde, was er schließlich auch für seine ganze Laufbahn und für seinen Weg, seine Beziehung nach Rom von großer Bedeutung geworden ist. Das Wort Mozart der Theologie stammt ursprünglich von einem Schüler Ratzingers. Als junger Professor hier in Freising bei München ist er ja aufgefallen durch eine völlig neue Verkündung. Ja, er hat also das Evangelium erklärt, dass die Studenten den Kopf geschüttelt haben und sagten, sowas haben wir noch nie gehört, und zwar in einer Sprache, die einerseits so substanziell ist und andererseits sich durch ihre Schönheit und auch durch ihren Klang gewissermaßen in die Seele gesenkt hat. Ja, und da kommt das Musikalische
von Ratzinger zur Geltung. Sein Bruder war ein großer Musiker, er ist auch sehr musikalisch, er ist in der Gegend Mozart aufgewachsen, er ist ein großer Anhänger Mozarts. Und es heißt, dass seine Art von Theologie, seine Art von Reden, die ist frei von persönlichen Bedrängnissen. Er lässt da nichts vermischen, ja. Und wenn er über den Glauben spricht und über auch schwierige theologischen Fragen spricht, ist immer auch dieses verbunden mit der Schönheit der Sprache. Und Schönheit und Wahrheit, die überlappen sich, die werden eins in der Rede Ratzinger. Und das macht sie so wunderschön und aber auch so eingängig. Benedykt XVI jest przekonany, pisał o tym wielokrotnie, że do tego, by wyrazić to, czym człowiek jest, czym pragnie być, czym ma być, jest koniecznie potrzebna sztuka. Nie wystarczy rozum, są koniecznie potrzebne te emocje, które są związane bezpośrednio z przeżywaniem i tworzeniem piękna. Napisał, cytuję z pamięci, ale jeżeli chodzi o meritum sprawy dokładnie, że teologia czy teolog, który nie kocha sztuki, nie kocha piękna, ten teolog może uprawiać teologię chorą. Znaczy na tyle ubogą o tę właśnie sferę, o tę warstwę, że piękno nie będzie w jego teologii wspierało tego, co racjonalne, tego, co wierzące i w związku z tym będzie to teologia ułomna. Dla Benedykta XVI dorastanie do tego formatu myśli, który znamy potem z okresu pontyfikatu Benedykta XVI, dla niego jako dla człowieka sądzę, że decydujące to jest doświadczenie niezastępowalne niczym, rzekłbym, mianowicie doświadczenie zdrowej, dobrej, kochającej się rodziny. On jest z takiego świata. Ze świata, gdzie odmawiano różaniec, gdzie niedzielna Eucharystia była czymś naturalnym, gdzie wiara była powietrzem, którym się w domu oddychało. Drugim doświadczeniem, które chciałbym mocno podkreślić, to było doświadczenie tej roli prefekta Kongregacji Nauki Wiary, gdzie musiał się mierzyć z największymi wyzwaniami wiary i kultury współczesnego świata. Zresztą warto to mocno podkreślić, że w ten kanał tej prefektury wpuścił go z ogromną konsekwencją Jan Paweł II. To on 3-krotnie przekonywał Ratzingera, żeby zrezygnował z biskupiej stolicy w München-Freising i żeby został prefektem kongregacji. Er hat sich zuerst gewehrt. Er wollte nicht nach Rom. Also Johannes Paul II. Musste 3-mal anfragen und die 3. Anfrage war keine Frage mehr, es war ein Befehl. Du kommst, ich brauche dich in Rom. Du bist der glücklichste Mann unter den Kardinälen der Kirche. Wir haben hier ganz schwere Auseinandersetzungen zu führen, jetzt mit der Befreiungstheologie. Also, du musst hier sein. Und es gab bei am Anfang, also dieser Arbeitsbeziehung dann, es gab noch nicht einmal ein Treffen, wo man bespricht, was jetzt zu tun sei. Ratzinger sagte mir, das war so klar für uns beide, dass man keine Wegbeschreibung machen muss, sondern wir wussten einfach, was zu tun ist. Die mochten sich, die Chemie hat gestimmt und sie waren beide auf dieselbe Art gläubig. Sie wussten, was katholisch ist und was nicht katholisch ist. Das war eine Einheit. Sie hatten erkannt, dass die Kirche einen schweren Sturm auszuhalten hat und dass es die beiden Männer braucht, um das Schiff Kirche in diesem Sturm über Wasser zu halten. Und ich denke, also ohne Ratzinger wäre das Pontifikat von Johannes Paul II. Anders verlaufen. Und ohne den Papst Johannes Paul II. Hätte es keinen Papst Benedikt gegeben. Also das bedingt sich gegenseitig. ...265. papież w historii Kościoła. Annuncio vobis
Gaudium Magnum. Zwiastuję wam wielką radość. Habemus Papam. Mamy papieża. Josephum. Józefa, Sancte Romane Ecclesiae. świętego Kościoła Rzymskiego, Kardynalem kardynała Ratzinger. Ratzinger. Dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, Po wielkim papieżu Janie Pawle II, i signori cardinali hanno kardynałowie eletto me, wybrali mnie, un semplice, umile zwykłego, lavoratore nella vigna del prostego Signore. pracownika w winnicy pańskiej. Mi consola il fatto Pociesza mnie che tylko il fakt, Signore sa lavorare e agire anche con strumenti że insufficienti Pan potrafi e soprattutto realizować vi swoje dzieło affido alle także vostre posługując się preghiere. niedoskonałymi instrumentami i dlatego powierzam się waszym modlitwom. Wojtyła hat Ratzinger ja auch nicht entlassen. Der wollte ja dreimal wieder als Präfekt der Glaubenskongregation aufhören und sagt, nein, du bleibst bis zum Schluss. Er wusste schon, dass er in ihm den Nachfolger hat, der zwar schmale Schultern hat, ja, aber der die Kraft hat, sein Erbe weiterzuführen. Und das war ja sinnbildlich im 2005 bei der Kreuzweg-Andacht, die Übergabe des Kreuzes von Johannes Paul II. An Kardinal Ratzinger. Das war der Stabwechsel. Ja. Współpraca tych dwóch ludzi Kościoła, tych dwóch hierarchów jest czymś wyjątkowym, zwłaszcza po II wojnie światowej, że w Kościele katolickim nastąpiła taka harmonia, taka zbieżność i duchowa, i intelektualna między Polakiem i Niemcem. Można było powiedzieć przedstawiciele tego samego pokolenia. Benedykt nieco młodszy od Jana Pawła II. Z całą pewnością Jan Paweł II korzystał z ogromnej wiedzy i talentu teologicznego Józefa Ratzingera. O Ratzingerze ktoś kiedyś powiedział, że miał intelekt porównywalny z umysłowością 12 profesorów uniwersyteckich, a jednocześnie miał wiarę przypominającą wiarę dziecka przygotowującego się do pierwszej komunii. Ogromna wiedza, ogromna kompetencja teologiczna, niesamowita zdolność nawiązywania kontaktu z prądami umysłowymi naszej epoki. I z tym wszystkim papież Benedykt, czy wcześniej Józef Ratzinger, służy wielkiemu pontyfikatowi od strony intelektualnej, także chroniąc Jana Pawła II. Można było powiedzieć, że Benedykt XVI brał na siebie cały ciężar dyskusji, zderzenia różnych stanowisk w Kościele, był jakby piorunochronem dla Jana Pawła II. Sie haben sich relativ spät kennengelernt, erst auf dem Konklave, in dem Wojtyła gewählt wurde, aber Sie haben sich seltsamerweise auf dem Konzil nicht getroffen, in all den Jahren. Ja? Und Sie haben sich auch nicht getroffen, als Ratzinger Bischof in München war und Kardinal Wojtyła hier einen Besuch machte, aber der Vortrag, den der polnische Kardinal in München hielt, also Ratzinger musste den Auftrag von Johannes Paul I. nach Südamerika, und der Vortrag hatte den Titel Unser gemeinsamer Weg. Und es war wie
ein Vorzeichen. Ja. Es wurde ein gemeinsamer Weg, also gleich beim Konklave haben sie sich blendend verstanden. Ratzinger war sehr hingerissen von der Persönlichkeit, von seinem Humor, von seiner großen Geistigkeit, von seiner einfachen Frömmigkeit, von seiner Philosophie, von seiner Nähe. Ja. Also er war ein richtiger Fan geworden. Ja. Znając te sportowe zainteresowania polskiego papieża i mniejsze zainteresowania Benedykta, wyobrażam sobie, ta myśl mi przyszła właśnie teraz, że jechali oni, jadą na takim tandemie, gdzie pierwszy jest Jan Paweł II i on nadaje tempo, a Ratzinger za nim. Więc jeżeli Jan Paweł II otworzył Kościół na świat poprzez swoje pielgrzymki, był takim wędrownym, można powiedzieć w dobrym tego słowa znaczeniu, kaznodzieją, który ten świat pozyskał, to Benedykt XVI tworzył, czy czuwał może bardziej nad ortodoksją całej tejże teologii. I we dwóch tworzyli niesamowity tandem dwóch współpracowników, jednego i drugiego. Oczywiście dwie wybitne postaci, zarówno Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI. Ojciec Święty Benedykt XVI, znając go najpierw jako kardynała, który także przychodził jako prefekt do Ojca Świętego na audiencje oficjalne każdego piątku, jako prefekt zdawał relacje. Ojciec Święty Jan Paweł II zawsze mówił, że jeśli chodzi o doktrynę wiary, to mogę spać spokojnie, bo tam mam księdza kardynała Ratzingera. Zarówno Jan Paweł II, jak i Ojciec Święty Benedykt XVI, można powiedzieć, że dojrzewali do tej posługi Piotrowej. I obydwaj wzrastali już od dzieciństwa w trudnych czasach, w trudnych warunkach historycznych. Jeden i drugi przeżył II wojnę światową. Lata zniewolenia przez komunizm. Jan Paweł II wiedział, co niesie świat, który odrzuci ostatecznie Pana Boga. Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Mindestens 20 Millionen Menschen in Deutschland und jenseits der deutschen Grenzen die Rede des Reichskanzlers Adolf Hitlers zu Gehör bekommen werden. Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Syrien, Palästina, Ägypten. Ojciec Święty Benedykt XVI podobnie przeżył tragedię II wojny światowej i zdawał sobie sprawę, jakie są skutki, jeśli ktoś odrzuci prawo Boże, jeśli ktoś odrzuci dekalog i będzie kierował się tylko osiągnięciem jakiejś swojej ideologii, wyrzucając wszelkie zasady etyki moralnej, etyki ludzkiej, do czego to może doprowadzić. I dlatego też jako prefekt doktryny wiary, można powiedzieć, przez wiele lat przygotowywał się do posługi Piotrowej i potem ani jedna jota, ani jedna kreska nie została w jego nauczaniu pominięta. Ojciec Święty zawsze mówił tak, tak, nie, nie. Nigdy nie był, można powiedzieć, letni. Zawsze był, można powiedzieć, w swoich stwierdzeniach, tak jak to mówili papież niemiecki, bardzo konkretny i wymagający. Bei Ratzinger war es so, also sein Eltern, vor allem sein Vater, war natürlich auch wirklich so gebildet. Beispielsweise in der Familie Ratzinger hat man also den Liebfrauenboten aus Altötting gelesen, der natürlich auch immer recht kritisch über Nationalsozialismus berichtet wurde, später auch verboten wurde. Es wurden ja auch im Lauf des Krieges dann eigentlich alle katholischen Zeitungen verboten. Aber man wusste im Haus Ratzinger immer, die Ideologie, die hinter Nationalsozialismus steht, ist einfach letztendlich menschenfreundlich, menschenfeindlich. Sie achtet nicht die Freiheit des Menschen und sie achtet auch nicht die Religion.
Das hat natürlich ihn schon tief geprägt. Ich habe gehört, auch in der Schule, wo ja durchaus es auch nationalsozialistisches Gedankengut ist, soll er einmal ganz spontan in einer kurzen Rede den christlichen Glauben und den Glauben an einen lebendigen Gott verteidigt haben. Und das wohl schon mit 14, 15 Jahren vor vielleicht einem kritischen Lehrer. Das war natürlich sehr mutig, aber das spricht eben ganz für ihn. Er wusste, was er sagt. Er hatte schon immer früh einen Durchblick. Er hat das immer auch wieder gesagt, dass eben die Nazi-Zeit, das war die Zeit, in der er zur Schule ging, seine Jugendzeit, war die schrecklichste Erfahrung, die er jemals gemacht hat, mit seiner Familie und mit anderen. Und hat eben gesehen, dass dort, wo radikaler Atheismus, in welcher Form auch immer, ob Nationalsozialismus, ob Kommunismus, das spielt gar keine Rolle, immer ein Feind des Glaubens ist. Und dieser Feind versuchte und versucht nach wie vor, den Glauben in den Herzen der Menschen zu ersticken. Die Erfahrung des Widerstands, die daraus wächst, hat ihn auch gelehrt, ganz persönlich gelehrt, was es bedeutet, den Glauben nicht nur beiläufig zu kennen, sondern den Glauben zu lieben, aus dem Glauben zu leben und im Glauben ein Ziel, ein Sinn des Lebens zu erkennen. Das hat er dann nachher auf seine Weise als Theologe, als Priester, als Bischof, als Kardinal und als Papst immer wieder getan, dass aus dieser Erfahrung des Widerstands gegen die ungläubigen Strömungen der Zeit tatsächlich große Frucht aus seiner Theologie und in seiner Theologie zu entdecken sind, die es, und das darf ich auch anfügen, großteils noch verborgen sind. Die atheistische Diktatur in Deutschland, Nationalsozialismus, das war ja nicht nur ein Nationalismus im klassischen Sinn, sondern das war ein totalitäres atheistisches Regime. Und auch in Polen hat man ja zunächst von Deutschland aus, von diesem atheistischen System diese Erlebnisse gehabt. Und dann hat ja Polen auch dann und Ostdeutschland nach dem Krieg die atheistische Diktatur unter kommunistischen Vorzeichen erlebt. Also beide Persönlichkeiten, Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Sind Menschen dieses Jahrhunderts, aber auch große Zeugen des Glaubens und Zeugen dafür, dass die Wahrheit über die Lüge siegt, das Leben über den Tod, der Frieden über den Krieg. Święty Jan Paweł II i Benedykt XVI, jeżeli poprzestanę tylko na takim osobistym wrażeniu, mieli jedno wspólne, mianowicie wielką pokorę, wielkie poczucie pokory. Umieli słuchać jeden i drugi i zanim cokolwiek powiedzieli w tych osobistych kontaktach, to widać, że to było wcześniej przemodlone i oczywiście głęboko przemyślane. Natomiast to, co ich łączyło, myślę, że ich łączył wspólny kontekst taki kulturowy, polityczny, społeczny,
który zaistniał po II wojnie światowej, a zwłaszcza po roku 1968, kiedy to pojawiła się nowa ideologia, właściwie stara ideologia, ale w nowym przebraniu. Po roku 1968, w czym pewnie szczególne miejsce zajmuje taki ideolog komunistycznej partii Italii nazwiskiem Gramsci. Gramsci zaproponował marsz przez instytucje. Polegało to na tym i polega nadal, żeby ta ideologia, która w sumie jest bezbożna, z pewnością antychrześcijańska i antykościelna, żeby ona, jej ostrze skierowało się na instytucje, które mają skutecznie, mogą oddziaływać zwłaszcza na dzieci i na młodzież, ale także oczywiście na wszystkich pozostałych. Tu chodzi o uniwersytety, o uczelnie, o redakcje czasopism, o redakcje telewizyjne, redakcje radiowe. Chodziło o to, żeby je przejąć. Naja, also was damals begonnen hat, also diese kulturelle, gesellschaftliche Umwälzung, die natürlich auch den Glauben betraf, die aber die Moral betraf, die das Sexualverhalten betraf, die Grundzüge betraf, die vorher eigentlich unangreifbar war, wie Ehre, wie Ehrlichkeit, wie Verlässlichkeit und so weiter, ja, wie Treue. Ja. Also all das wurde ja herausgefordert und es war eine nicht nur eine politische Welle, ja, es war ja zunächst auch eine musikalische Welle, ja, also es gab eine neue Musik, junge Menschen, die jetzt in der Zeit, wo es wieder Wohlstand gab, wo die ersten Wunden des Krieges beseitigt waren, ihre Eltern anklagten, dass sie geschwiegen hatten, dass sie Mitläufer geworden sind in diktatorischen Systemen, dass sie selber schuldig geworden sind. Ja? Und davon wollte sich eine neue Generation befreien. Man muss aber auch sagen, das ist diese Bewegung, die wurde auch nicht getragen, das war keine Massenbewegung in dem Sinn, dass alle Millionen von Menschen da infiziert waren. Das war zunächst auch eine Bewegung der Eliten, ja? Also der intellektuellen Eliten, der Studenten, die dann aber übergeschwappt sind und die natürlich gerade den Kulturbereich verändert hat. Ja, und wir sehen, dass sich solche Bewegungen zünden nicht sofort, sie wachsen, die werden stärker, die beeinflussen dann immer mehr Menschen, auch über die Medien natürlich, und es entsteht dann ein neuer Geist, ein neuer Zeitgeist. Rok 1989 przyniósł w Polsce głębokie zmiany związane z upadkiem systemu komunistycznego. Odzyskanie wolności zbiegło się paradoksalnie ze wzmożonym atakiem sił lewicy laickiej i ugrupowań liberalnych na Kościół, na episkopat, a także na papieża. Chodziło o to, ażeby zatrzeć w pamięci społeczeństwa to, czym Kościół był w życiu narodu na przestrzeni minionych lat. Papież Jan Paweł II, list do Jerzego Turowicza, rok 1995. Ojciec Święty wtedy jakoś, powiem, ta wolność, która wtedy zaczęła być wolnością, jakąś wolnością, już przynajmniej namiastką, ale taką wolnością, że można było różne rzeczy powiedzieć, ona powodowała u większości radość, u większości aplauz nawet powodowała. Nie chcieliśmy się sobie nie tylko narażać, ale sobą cieszyć tym, co się stało. I wielki entuzjazm był wtedy, kiedy Ojciec Święty był i kiedy, prawda, rozmawialiśmy z nim, i wielki entuzjazm był przy wszystkich pielgrzymkach papieskich w tamtym czasie. Ale kiedy Ojciec Święty zaczął mówić o dekalogu i stawiać wymagania, to wtedy zaczął się taki
taki ruch no, niechęci wobec tego, co papież mówi, no dlaczego on nam każe. Ale to była mała grupa ludzi, jeszcze wtedy mała. W 1994 roku ukazał się zapis jego rozmowy z Vittorio Messorim w książce Przekroczyć próg nadziei i tam Jan Paweł II pozostawił bardzo gorzkie słowa. Bardzo gorzkie słowa. W moim przekonaniu chyba najbardziej gorzkie słowa z okresu swojego pontyfikatu skierowane pod adresem nas, czyli jego rodaków. Mianowicie papież powiedział mniej więcej tak, kiedy podczas ostatnich odwiedzin w Polsce, chodzi o te odwiedziny w 1991 roku, zwróciłem się do swoich rodaków z przykazaniem, nauczaniem dekalogu i przykazaniem miłości, to wszyscy polscy zwolennicy programu oświeceniowego poczytali mi to za złe. I to, że przekonuję świat o grzechu, sprawiło, że we własnej ojczyźnie zostałem uznany za persona non grata. In diesem neuen Zeitgeist hatte dann die Religion, die christliche Religion, immer weniger Anhänger zu finden. Die wurde immer mehr herausgefragt. Es galt als überholt, als nicht mehr zeitgemäß. Ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Ich war als junger Mensch einer kommunistischen Bewegung zugehörig und ja, Religion ist Opium des Volkes. Wir müssen etwas anderes wagen und etwas anderes herstellen. Wir müssen uns befreien von dieser Last, von diesen Geboten, von dieser Moral, von dieser, die auch eigentlich nur dient, um die Macht der Kirche zu halten und solche Parolen. Und ich denke, das wirkt bis heute. Ja? Das wirkt über Jahrzehnte hinweg und bis sich hier wieder eine andere Wende einstellt. Das dauert. Ja? Aber wir sehen heute weltweit, dass es eine neue Welle gibt, die angefangen hat. Also eine Welle von Menschen, die sagen, wir sind nicht mehr froh darüber, dass wir mit einer Kultur übergestülpt werden, die nicht wahr sein kann, ja? Die uns in die Irre führt, die uns gesellschaftliche Probleme bringt. Wir sehen rundherum, wie orientierungslos Menschen geworden sind, wie krank Menschen geworden sind. Also ich denke, da beginnt jetzt etwas, eine Ablösung. Ja? Eine Ablösung aus einer Zeit, die in den 68er Jahren entstanden sind, und es wird wieder lange dauern, bis sich hier dann die entsprechenden Kräfte auch dann finden, die dann Einfluss haben. Aber diese Welle von damals war gewaltig, die wird bis heute. Poszukuję prawdy, gdy chcę mówić, jak jest, i nie mówić, jak nie jest. Arbitrem w naszych sporach, jeśli uznajemy prymat prawdy, jest rzeczywistość. Jeśli rozum nie jest w stanie dotrzeć do prawdy, to rzeczywistość arbitrem być nie może. Co wobec tego staje się arbitrem? Smutno to powiedzieć, ale arbitrem staje się siła. Może być finansowa, może być polityczna, może być militarna. Ale to wtedy siła, nie rzeczywistość, rozstrzyga o prawdziwości. To smutne powiedzenie, kto ma władzę, ten ma rację, nagle nabiera
złowrogiej realności. Jan Paweł II już zaczął mówić o tej cywilizacji życia i cywilizacji śmierci. Za czasów pontyfikatu Benedykta XVI to się jeszcze bardziej pogłębiło. Ta nienawiść świata zachodniego wobec Benedykta, przepraszam za to słowo, ale ono jest prawdziwe, spowodowała to, że on odkrywał w tej cywilizacji zachodniej te wszelkie problemy, które chciał uzdrowić. I mówi o kryzysie społecznym, społeczeństw, kryzysie kultury, kryzysie prawdy, kryzysie, co kulminuje w kryzysie wiary, chrześcijaństwa, Kościoła. Eines der großen Themen in der Theologie Josefs Ratzingers, eines der großen Themen im Glauben der Kirche ist die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Wer ist die Wahrheit? Was heißt Wahrheit? Gibt es eine Wahrheit? Gibt es Wahrheiten oder gibt es die Wahrheit schlechthin? Und es ist nicht das einzige Mal, dass Papst Benedikt Widerspruch, Kritik, Häme oder andere Formen der Gegnerschaft erlebt hätte. Aber es war ihm wichtiger, sagen wir so, die Feinde des Glaubens, die geistigen Feinde des Glaubens ins Visier zu nehmen und nicht nach dem Applaus der Mehrheit zu schielen. Das war eine seiner Stärke von vornherein, auch schon als Professor, auch als Erzbischof, natürlich erst recht dann als Präfekt der Glaubenskongregation, wie sie damals hieß, und als Papst Benedikt. Ogni giorno nascono nuove sette e si realizza quanto dice San Paolo sull'inganno degli uomini, sull'astuzia che tende a trarre nell'errore. Avere una fede chiara, secondo il credo della Chiesa, viene spesso etichettato come fondamentalismo, mentre il relativismo, cioè il lasciarsi portare qua e là da qualsiasi vento di dottrina, appare come l'unico atteggiamento all'altezza dei tempi moderni. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie. Relativismus heißt, es gibt letztlich keine Wahrheit. Es gibt letztlich sogenannte Wahrheiten oder Vorstellungen, die alle mehr oder weniger gleichgültig oder sind oder keine Gültigkeit haben. Und genau das ist eben der größte Feind oder einer der größten Feinde des Glaubens. Wenn ich von vornherein alles relativ sehe, das heißt, wenn es von vornherein keine Wahrheit geben darf, weil das eine ideologische Voraussetzung ist, dann bin ich dabei, eben die Wahrheit, die wir in Christus erkennen, die Wahrheit des Glaubens, die Wahrheit, all das, was mit Wahrheit verbunden ist, dann wird das von vornherein geleugnet. Und Papst Benedikt hat erkannt, dass diese Form, auch und gerade im Namen der Toleranz, das ist sehr gefährlich, dass diese Form letztlich zum Unglauben führt und dahin führt, dass, wenn es keine Wahrheit gibt, letztlich alles erlaubt ist. Najpoważniejsze zagrożenie, a właściwie zagrożenie to jest za słabe słowo, to znaczy relatywizm, najmocniejszy cios zadaje temu, co Benedykt XVI nazywał zaćmieniem sprawy Boga. Czy krócej zaćmieniem Boga. To znaczy szatanowi zależy na tym i osiąga to przy pomocy ideologii relatywizmu i jej pochodnych, by nie tyle walczyć z samą wiarą w Boga, ile by stworzyć taki świat, takie warunki życia, by wiara w Boga nie mogła zakiełkować. By było rzeczą niemożliwą, by iść za Nim przez życie, czy z Nim żyć. Za Nim mówię o Bogu.
relatywizm w swoim frontalnym ataku uderza właśnie w to, że to nie jest wcale takie pewne, to jest względne. Wiara w Boga, są różni bogowie, są różne religie, jest możliwość życia dobrego, niekoniecznie w sferze ściśle religijnej i tak dalej. Das Wort von der Diktatur des Relativismus ist sehr hart, ja, und hat viele abgestoßen. Und es ist auch schwer zu verstehen. Vielleicht hätte es einen besseren Begriff gebraucht, um deutlich zu machen, um was es geht. Denn um was es geht, ist für jeden Menschen heute sichtbar. Ja? Wer die gesellschaftliche Entwicklung verfolgt, wer sich auf der Straße umsieht, wer unsere Medien anschaut, wer die Botschaften dieser Medien verfolgt, das, was heute fast verpflichtend als wahr mitgeteilt wird. Ja? Das hat nichts mehr mit dem zu tun, was man früher als Wahrheit erkannt hat. Relativismus ist, wenn nichts mehr gilt, richtig, sondern wenn der Mensch selbst sich zum Geber der Wahrheit macht, und zwar die immer veränderlich ist, gerade nach dem politischen Geschmack, nach dem Zeitgeistgeschmack, nach den Moden der Zeit. Ja. Einmal ist das gültig, dann ist das nächste gültig. Und man sieht, wie verunsichert die Menschen dadurch werden, wie orientierungslos, wie unwissend auch. Ja. Peter Siewald, jeden z najlepszych znawców Benedykta XVI, jego biografów, pod koniec jego życia w krótkim, ale być może jednym z ostatnich zarejestrowanych wywiadów, zapytał się papieża emeryta, nawiązując do tego, co się stało w 2013 roku, dlaczego ustąpiłeś? Co było powodem? Ugiąłeś się wtedy przed tym, co wybuchło wówczas w świecie i Kościele, czyli tą ogromną presją zgorszenia wywołanego wykorzystaniami seksualnymi, pedofilią, która dotyczyła też niektórych przedstawicieli Kościoła, co padało cieniem ogromnym na wiarygodność tego, co robimy jako katolicy w świecie. Czy ugiąłeś się przed tym, co było nazywane wówczas Vatilix, a więc wyciekanie tajnych dokumentów z Watykanu? Czy być może ugiąłeś się przed tym, co przeżywał wtedy świat zachodni, czyli skandal związany z IOR, a więc Bankiem Watykańskim, także zaangażowanie finansów kościelnych w różne malwersacje, które gdzieś tam po drugiej stronie interesów docierały do mafii. To było powodem, dla którego wycofałeś się. I wtedy Benedykt odpowiedział Siewaldowi w taki uroczy sposób, mówi, to, o czym wspominasz, oczywiście jest dla papieża czymś bardzo przykrym, ale nie byłoby powodem do tego, żeby ustępować. Ja po prostu doszedłem do przekonania, że brakuje mi sił i fizycznych, i duchowych, żeby skonfrontować się z głównym wyzwaniem, przed jakim stoi dzisiaj Kościół i chrześcijaństwo. I wtedy zaskoczył wielu, dlatego że ten intelektualista przywiązany do logiczności myślenia nagle skorzystał z określenia czy postaci figury, która w oczach wielu wydaje się czymś groteskowym albo operetkowym, to znaczy do biblijnej postaci antychrysta. I powiedział, że zobacz, na naszych oczach dzisiaj to pokolenie tworzy bądź buduje pewne antykredo.
wyzwanie zgoła antychrześcijańskie i nazwał to duchową dyktaturą Antychrysta. Und Diktatur meint, dass hier etwas durchgesetzt wird von Eliten auch oder einfach von einem Zeitgeist. Ja, das muss man nicht von irgendeiner Zentralstelle irgendwie vorgeben, wie es in diktatorischen Staaten war, sondern das entwickelt sich. Ja, das ist wie eine Wolke, die sich dann über eine Gesellschaft legen kann. Und jeder, der dann was anderes denkt, der wird an den Rand gestellt, der wird verunglimpft. Also es ist eine Art von Gleichschaltung dann damit verbunden. Das meint die Diktatur. Also es wird einem etwas aufgedrängt. Und das trifft natürlich auf jemanden wie Ratzinger mitten ins Herz und mitten in die Seele, weil er schon immer aus der Erfahrung der Nazizeit jemand war, der einen Sensus hatte für Massenpsychosen, ja, für diktatorisches Denken, für etwas, was also nicht, was gegen Freiheit auch ist, ja. Dagegen hat er sich immer verwehrt. Das ist gegen, man muss das denken, man muss das denken. Und das ist also etwas, was er uns da in dieser Rede mitgegeben hat, aufzupassen. Ja. Seid vorsichtig, überlegt selbst, urteilt selbst, lasst euch nicht nehmen, die Dinge zu unterscheiden. Ja. Bleibt wachsam. Ja. Und aus dem Glauben heraus haben wir die Möglichkeit, etwas gut beurteilen zu können. Ja. Być może warto jeszcze to dodać. Według przesłania biblijnego, według tego, co mówił święty Jan, święty Paweł i potem także ojcowie Kościoła, poczynając już od świętego Ireneusza czy od Hipolita, Antychryst nie jest diabłem. Antychryst jest narzędziem, którym się posługuje szatan. To narzędzie będzie polegało na pewnej postawie, którą będą przyjmować ludzie nie żeby jawnie walczyć z Chrystusem, tylko żeby Go sobą przesłonić, w sposób delikatny wyeliminować. Antychryst, czy w wydaniu Sołowiowa, czy w wydaniu Benedykta XVI, czy Fultona Sheena, on posługuje się językiem humanistycznym, posługuje się także mową teologiczną, nawiązuje do aksjologii, ale jednocześnie będzie robił wszystko, żeby oczy i uwagę skoncentrować na sobie. Ja, patrzcie na mnie, ja jestem dobroczyńcą. Ja się uśmiecham w waszą stronę. Ja wam podaruję udane życie. Chrystus staje się jakby sprowadzony na drugi plan, niepotrzebny, wzięty w nawias, już jakby nieprzydatny. On już jakby wyczerpał swoje siły. Teraz ja. I można by śmiało powiedzieć, że na naszych oczach rozwija się coś, co można by nazwać dobrotliwym totalitaryzmem. Totalitaryzmem, który przybiera dobrotliwą maskę. My się go nie boimy, bo nie zdajemy sobie sprawy, że on jest. Jak ja to mówię ludziom, studentom, to czasem się uśmiechają, że może pan profesor jest jakiś przewrażliwiony albo po prostu fioła ma. Ale dlaczego oni tego nie widzą? Bo współczesny totalitaryzm jest totalitaryzmem hybrydowym. On przychodzi w różnych... Nie przychodzi jak walec, nie wjeżdża na czołgach. On jest, chociaż w niektóre miejsca niestety wjeżdża na czołgach, ale powiedzmy w naszym kręgu kulturowym, cywilizacyjnym nie. On przychodzi w miękkich kapciach. Siedzimy przed telewizorem, mózg nam tam lasują w tym telewizorze na jedno kopyto ciągle i nie zauważamy, że koło nas siedzi ten dobrotliwy wujaszek. W mięciutkich kapciach siedzi, ale on już jest. Że wszystkie cechy definicyjne totalitaryzmu właściwie coraz bardziej są spełniane przez te społeczeństwa, które właśnie są zachwycone tym, jak są wolne.
Ale ta wolność jest wolnością iluzoryczną, bo w gruncie rzeczy właśnie tej wolności nie ma. Jedną z takich cech definicyjnych totalitaryzmu jest separacja ludzi, oddzielenie od siebie. Bo ludzie, którzy są oddzieleni od siebie, na przykład w Polsce Ludowej i nie tylko, w każdym totalitaryzmie, ja nie twierdzę, że przez całą historię Polski Ludowej był totalitaryzm. W Polsce Ludowej na przykład nie można było sobie nie tylko partii politycznej założyć, jak się chciało, ale jakiejkolwiek organizacji. W każdym zrzeszeniu ludzi musiała być partia i kontrola. Czyli że naturalne relacje pomiędzy ludźmi przebiegały nie w ten sposób, że człowiek z człowiekiem nawiązywał relacje i tworzyły się wspólnoty, tylko w ten sposób, że nawet w takie wspólnoty jak rodzina, państwo, a właściwie partia rządząca musiała wejść. Czyli relacja była ja, partia, ten drugi człowiek. To znaczy, że ja zostałem odseparowany od tego drugiego człowieka. I tak pojmowany totalitaryzm to nie jest coś, co jest jakąś odległą perspektywą, która może nam kiedyś zagrozić. Rozejrzyjmy się, posłuchajmy, samych siebie posłuchajmy i zobaczmy, czy rzeczywiście nasze relacje głębokie, najgłębsze relacje to są relacje z drugim człowiekiem w duchu miłości? Czy nie jest tak, że rodziny rozbija różnica poglądów politycznych? Jak to o nas świadczy? Gdzie nie ma Boga, tam powstaje piekło. Polega ono po prostu na Jego nieobecności. Może to przybierać także formy bardzo subtelne i prawie zawsze dokonywać się w imię idei dobroczynności dla ludzi. Ksiądz kardynał Józef Ratzinger, artykuł Kościół u progu trzeciego tysiąclecia, rok 1997. Nieufność do rozumu, która zapanowała współcześnie. Rozum zostaje zredukowany do rozumu instrumentalnego. Co to znaczy? To znaczy, że rozum jest w stanie dostarczyć nam środków do realizacji celów, natomiast nic nie jest w stanie powiedzieć o dobru. Jeśli nie potrafimy odkryć prawdy o dobru, cóż nam pozostaje? Pozostaje nam wola. I oto człowiek widziany jest jako wolność nieograniczona przez nic, prócz jego własnych chęci. Po upadku w wielu krajach ideologii, które wiązały politykę z totalitarną wizją świata, pojawia się dzisiaj nie mniej poważna groźba sprzymierzenia się demokracji z relatywizmem etycznym. Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Ewolucja relatywizmu w totalitaryzm odbywa się na najprostszej z możliwych dróg. Otóż relatywizm współczesny, ten libleftowy, to znaczy ten lansowany przez lewicowo-liberalną opcję kulturowo-polityczną naszego świata, ten relatywizm relatywizuje wszystko poza samym sobą. To jest bardzo charakterystyczne. Wszystko jest względne, mówiąc językiem Goethego i Ratzingera, alles ist relativ, wszystko jest wahrscheinlich albo vielleicht, prawdopodobnie, być może, chyba, tak dalej. Prawda jest głęboko zakwestionowana, prawda jako taka. Jesteśmy skazani tylko na jej szukanie, a nigdy na odnalezienie, według relatywizmu.
Natomiast relatywizm jest na tyle paskudną ideologią, na tyle egocentryczną, że zabrania kwestionować samego siebie. Jeżeli się relatywistom powie, że być może wasza teoria jest względna i błędna, stanowczo zaprotestują. Jan Paweł II zwracał uwagę bardzo wyraźnie, że rdzeniem zła systemu marksistowskiego i totalitaryzmu komunistycznego był błąd antropologiczny, a więc odwrócenie prawdy czy przeinaczenie prawdy o człowieku. Mówi mianowicie, że Kartezjusz dokonał pewnej rewolucji, mianowicie jego słynne cogito ergo sum, myślę więc jestem, stało się zaprzeczeniem dotychczasowej tradycji filozoficznej, która odczytywała rzeczywistość, stawiała w centrum byt, rzeczywistość taką, jaką ona jest i próbowała ją odczytać. Kartezjusz, który postawił w centrum myślenia świadomość, jak gdyby próbował uzależnić rzeczywistość od świadomości, a więc cała rzeczywistość stała się rzeczywistością, można powiedzieć, relatywną. Zarówno relatywna stała się moralność, relatywne stało się prawo, relatywny stało się samo rozumienie człowieka. I zauważmy, że właśnie ten sposób myślenia, on doskonale pasuje do pewnych schematów myślenia w systemie totalitarnym. No bo zauważmy, w totalitaryzmie niemieckim oczywiście dokonujemy bardzo charakterystycznego podziału na Übermenschów i Untermenschów, nadludzi i podludzi. Dlaczego o tym mówię? Bo zauważmy, że dzisiaj dokonuje się historia bardzo podobna. Stwierdzamy na przykład, że człowiek na pewnym etapie swojego istnienia nie jest człowiekiem, nie jest osobą ludzką, dokładniej mówiąc. Okazuje się, że te wszystkie środowiska, które na swoje sztandary wynoszą hasła relatywistyczne, kwestionujące właśnie jakiś naturalny porządek rzeczy, prawdy, one tak naprawdę niosą za sobą bardzo konkretny i jasny zestaw postulatów, poglądów, żądań wręcz społeczno-politycznych. Zatem nie jest tak, że mierzymy się z relatywizmem. Z nim oczywiście też się mierzymy, ale za nim idzie cały zestaw poglądów, ideologii, które bynajmniej nie są całkowicie relatywistyczne, w tym sensie, że są neutralne, że są w równym stopniu oddalone od jakiejkolwiek prawdy, twierdzeń, poglądów, tylko one są bardzo jednoznacznie usytuowane na takiej osi ideowej, jednoznacznie usytuowane po jej skrajnej lewej stronie. Totalitaryzm polega między innymi na tym, że totalne idee stają się częścią naszego myślenia, że już nie myślimy własnym mózgiem, tylko mózgiem, który wymyślił te totalne idee, i że nie czujemy własnym sercem, tylko czujemy to, co się powinno czuć. Że sami stajemy się własnym policjantem. W totalitaryzmie człowiek sam się pilnuje swoich sąsiadów, swoich dzieci, swoją żonę i siebie samego. Tak działa totalitaryzm. Ona przenika wszystkie struktury, przenika sumienia, przenika sposób myślenia człowieka i jego odczuwania. Totalitaryzm jest jak polip, który wchodzi w tkankę, wyjada ją i już zostaje tylko zewnętrzny pozór, a wewnątrz trochę jak pacynka, prawda? Tylko że ręka w tej pacynce jest już zupełnie inna niż wcześniej. Czyli chodzi o to, żeby wejść we wszelką możliwą tkankę społeczną i w takiej sytuacji człowiek czuje się właśnie totalnie osaczony. Jeżeli ja zaczynam myśleć inaczej niż mówią z telewizora, to się zaczynam zastanawiać, co ze mną jest nie w porządku. Nie co z telewizorem jest nie w porządku, tylko co ze mną jest nie w porządku. Socjolodzy mają takie pojęcie sfery oczywistości społecznej. No i z góry wiemy, że najczęściej oczywistość społeczna jest nieprawdziwa. Ale jest jakby wytworzone przekonanie i tylko nienormalny człowiek. No właśnie socjolodzy powinni być nienormalnymi ludźmi i kwestionować zawsze takie. Ale właśnie media robią coś dokładnie odwrotnego. Stwarzają tę sferę oczywistości społecznej, która jest sferą iluzji, ale przecież media nie są tanie, więc zawsze jakieś siły za nimi stoją, jakiś kapitał za nimi stoi, jakieś interesy, jakieś przekonania polityczne za nimi stoją. A my, niewinni ludzie,
Jak gąbka chłoniemy to wszystko, tę całą wodę, która spływa z ekranu, ale też z social mediów, bo to już nie tylko telewizja dzisiaj, prawda, z wszystkich możliwych źródeł, się gubimy w tym wszystkim i chwytamy się wszelkich możliwych idei, które dają nam pozór sensu i porządku świata, bo człowiek jest tak skonstruowany, że nie może żyć w przekonaniu o absolutnym braku sensu. Tę samotność ludzie dzisiaj usiłują wypełnić, tam właśnie gdzie brakuje Boga, usiłują wypełnić różnymi formami kolektywizmu, przynależności. Z tego punktu widzenia wyjaśniał Karol Wojtyła fenomen ucieczki od wolności Niemców, którzy poddawali się bezwolnie nazizmowi, i jednocześnie także fenomen rozwijającego się na tak szeroką skalę marksizmu, komunizmu. Dzisiaj możemy wyjaśnić, że w ten sam sposób, że od tej głębokiej samotności ludzie uciekają w różne nowoczesne formy kolektywizmu, przynależności, albo poprzez social media, albo poprzez przynależność do bardzo wyrazistych, czasami nawet z przesadą definiowanych ideologicznie środowisk. Ta miazga kultury masowej, która nie jest taka niewinna, to nie jest tylko to, że ona jest głupia. Ona jest głupia, ale chytra. A my powielamy w mass mediach ciągle te poglądy. Czyli dzisiaj dziecko, młody człowiek słyszy co innego od matki, co innego od ojca, bo oni są oczywiście już dawno po rozwodzie i się kłócą ze sobą, co innego od babci, co innego od księdza, co innego z gazety. Jak młody człowiek może to wszystko sobie scalić? Wobec tego zawierza temu, co jest wyraźne, co jest mocnym przekazem. W tej próżni społecznej, czy w tym chaosie społecznym, oni się chwytają tego, co mogą, a chwytają się przede wszystkim poprzez grupy społeczne. I to, co trafia do grupy rówieśniczej, to staje się ich ideologią, ich głębokim przekonaniem, ich sferą oczywistości społecznej. A grupy rówieśnicze oczywiście żyją pod wpływem mód, a te mody przecież są kształtowane. Diese Propaganda, diese Gehirnwäsche, diese Volksverdummung, die Leute werden verdumm gehalten. Man redet ihnen ein, dass sie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Dann schreien sie alle Heil Hitler oder Heil Stalin oder sie verherrlichen diese furchtbaren diabolischen Figuren der Geschichte oder auch bei uns diese Oligarchen, die es da gibt, diese Philanthropen, die vorher das ganze Geld aus dem Volk herausgeholt haben und die sich dann als Philanthropen feiern lassen, weil sie irgendwie ein paar kleine Geldbeträge irgendwo hingeben und dann sind sie auf einmal die Philanthropen. Aber von diesen Leuten können wir nichts erwarten. Benedykt XVI w tym ostatnim wywiadzie dla Ziewalda powiedział, że dyktatura duchowa Antychrysta
polega na tym, że wszystko jest przedstawiane na opak. Czyli to, co do niedawna było uznawane za dobre i cieszyło się powszechnym uznaniem ludzkości, dzisiaj jest wyszydzane i pokazywane jako coś złego. No, wystarczy przywołać tutaj na przykład kategorię wierności małżeńskiej, czy ojcostwa, macierzyństwa, otwartości na życie, kategorię czystości, dziewictwa, uczciwości. A natomiast to, co do niedawna było uznawane za ewidentnie złe, było nazywane grzechem śmiertelnym, albo wręcz postawą, która woła o pomstę do nieba, dzisiaj nie tylko zyskuje prawo obywatelskie w naszej przestrzeni publicznej, ale jest wynoszone jako coś wybitnego, wyjątkowego. Dla przykładu Ojciec Święty powiedział, jeszcze do niedawna kojarzenie par homoseksualnych z małżeństwem byłoby czymś niedorzecznym, absurdem. Czy tak samo próba produkowania człowieka w laboratorium, czy manipulowania materiałem genetycznym ludzkim byłoby uznawane za ewidentną zbrodnię. W tym miejscu nie sposób nie dotknąć sprawy bardzo dzisiaj nabrzmiałej i bolesnej. Po upadku ustrojów zbudowanych na ideologiach zła, wspomniane formy eksterminacji w tych krajach wprawdzie ustały. Utrzymuje się jednak nadal legalna eksterminacja poczętych istnień ludzkich przed ich narodzeniem. Również i to jest eksterminacja zadecydowana przez demokratycznie wybrane parlamenty i postulowana w imię cywilizacyjnego postępu społeczeństw i całej ludzkości. Nie brak innych poważnych form naruszania prawa Bożego. Myślę na przykład o silnych naciskach Parlamentu Europejskiego, aby związki homoseksualne zostały uznane za inną postać rodziny, której przysługiwałoby również prawo adopcji. Można, a nawet trzeba się zapytać, czy tu nie działa również jakaś inna jeszcze ideologia zła, w pewnym sensie głębsza i ukryta, usiłująca wykorzystać nawet prawa człowieka przeciwko człowiekowi oraz przeciwko rodzinie. Papież Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rok 2005. Die heutige große Herausforderung ist diese anthropologische Häresie, dass man die Wahrheit über den Menschen versucht zu unterdrücken. Also bis in die Politik hinein ist diese Tyrannei, diese Ideologie des Todes und der Lüge präsent. Und da müssen wir eben sehr wach sein. Die anderen nennen sich Vogue-Kultur. Aber wir sind eigentlich diejenigen, die wach sind. Antychryst, będący jakby głównym nurtem myślenia dzisiaj, sprawia, że jeśli ktoś nie podziela jego poglądów, zostaje radykalnie i boleśnie wykluczony, wyeliminowany z życia publicznego. Nie będziemy zapraszani na salony, nie będziemy brani
pod uwagę w dyskusji. To, co głosimy w majestacie uchwał na poziomie politycznym, czy także decyzji podejmowanych na najwyższych stopniach sądów, będzie uznawane za coś szkodliwego, za coś nieludzkiego. Ist die Frage, was ist wichtiger? Zeugnis für die Wahrheit abzulegen, die Wahrheit zu bezeugen, die Wahrheit zu verkünden mit all den Mitteln, die zur Verfügung stehen? Oder ist es wichtiger, auf den Applaus zu hören von verschiedenen Seiten, die allerdings nicht zugunsten der Wahrheit ist, sondern die tatsächlich ein Feind der Wahrheit ist? Królestwo złego ducha nie jest podzielone, lecz na różne sposoby buduje spójność swego działania w świecie, starając się wywrzeć wpływ na człowieka, na środowiska, rodziny, społeczeństwa. Jak na początku, tak i teraz opiera swój program na odwoływaniu się do wolności człowieka, do wolności pozornie nieograniczonej. Czy człowiek może się jeszcze obudzić? Czy może sobie jasno powiedzieć, że ta nieograniczona wolność ostatecznie staje się zniewoleniem? Papież Jan Paweł II. Homilia. Rzym, 26 marca 1981 roku. Viele Menschen, gute Menschen werden ja auch durch die Medien, durch manche Medien dann auch verleumdet und sozial ausgestoßen und geächtet. Und das ist ja auch bei uns jetzt in der Kirche in Europa, haben ja auch viele Bischöfe und Theologen Angst vor den Medien und haben Angst davor, die Wahrheit zu sagen. Und sie meinen oft mit Kompromissen oder mit Schweigen durchzukommen. Aber schon im Alten Testament wurden die Propheten verfolgt, die Apostel Christi sind verfolgt worden. Viele Christen im Laufe der Jahrhunderte sind zu Märtyrern geworden, blutige Märtyrer, Bekenner auch des Glaubens. Und das geschieht natürlich auch heute, dass derjenige, der die Wahrheit Christi, die Wahrheit über den Menschen sagt, dann öffentlich verleumdet wird. Die Medien sind oft in der Hand dieser Ideologie und diese Ideologen haben diese Medien zu ihrem Instrument genommen. Dzisiaj mamy do czynienia z ogromnymi środkami represji, które są narzędziami współczesnego totalitaryzmu, a więc współczesnego działania usiłującego zawłaszczyć człowiekiem, jego życiem, ale samym pojęciem człowieka i człowieczeństwa. Te środki represji są o wiele bardziej niebezpieczne, bo są ukryte w postaci systemów prawnych, w postaci narracji medialnych, stygmatyzowania w opinii publicznej i przez to one nie są tak, powiedziałbym, zjawiskowe, tak drastycznie zjawiskowe, jak miało to miejsce w przypadku sowieckiej Czeka, czy sowieckiego NKWD, czy niemieckich środków propagandy, czy represji. I ten proces dokonuje się, no właśnie, w ostatnich dziesięcioleciach za pośrednictwem różnych trybunałów międzynarodowych, różnych ciał, instytucji krajowych, międzynarodowych, które z jednej strony kreują nowe prawa człowieka, można by powiedzieć antyprawa człowieka, a z drugiej strony tworzą mechanizmy wdrażania tych pseudopraw człowieka, mechanizmy przekuwania ich na narzędzia prawne. Pojawia się druga właściwość kardynalna totalitaryzmu, mianowicie penalizacja inności. Proszę zwróćmy uwagę, że dzisiaj często pod hasłem różnorodności
kryje się idea, że kto myśli inaczej niż my, powinien być ukarany. Może tylko pouczony na początek, a może wsadzony do więzienia. Słyszeliśmy, że można pójść na 2 lata za to, że się modlitwę myślną wygłasza w niewłaściwym miejscu i my podejrzewamy, prawda, to już, bo totalitaryzm różni się od autorytaryzmu. Autorytaryzm przynajmniej nie stara się przenikać ludzkich marzeń, snów, myśli i uczuć, a totalitaryzm tak. No, czyli władza totalitarna, niby nie ma takiej centralnej władzy totalitarnej, ale ktoś wiedział, że ta kobieta, bo mówię przecież o fakcie, że ta kobieta w duchu modli się o coś, o co nie powinna się modlić. I za tę modlitwę można ją karać, bo my wiemy lepiej, za co ona się modliła, niż nawet ona by mogła zeznać na przesłuchaniu. W ogóle idea, że można przesłuchiwać w takiej sprawie, za co kto się modli, jest po prostu z piekła rodem. Przepraszam, nazywajmy rzeczy po imieniu. Ale to znaczy, że my nie możemy podjąć rozmowy, nawet nie możemy pomyśleć, a cóż dopiero powiedzieć tego, co myślimy. Na tym polega różnorodność, na tym polega wolność. To jest cecha fundamentalna totalitaryzmu. Orwell o tym pisał, że wszystko odmienia się w coś przeciwnego. To jest ta nowomowa. Mówimy demokracja, to rozumiemy, że demokracja jest jedyną formą zrzeszania się ludzi, porządku społecznego, bo ona pozostawia wolność ludziom, nie ideom. Nie wolność staje się, czy równość, czy jakakolwiek idea inna, czy klasa robotnicza, czy jakiś inny przymiotnik, tam wojująca, ludowa, czy jakaś inna demokracja, to Orwell nas pouczał. Znaczy, że tam czego jak czego, ale demokracji to tam właśnie już nie ma. Prawda? Że mądrość nazywa się głupotą. Przecież tak właśnie jest, prawda? Że pogardzamy mądrością. Mądrość wydaje nam się wyjątkowo głupia, prawda? A głupota wydaje nam się wyjątkową mądrością. Możemy wskazać chociażby na historię byłej minister spraw wewnętrznych Finlandii, która swego czasu na Twitterze, w mediach społecznościowych zadała pytanie kościołowi protestanckiemu w Finlandii, dlaczego popiera parady LGBT. Przecież te praktyki, które tam są wychwalane, stoją w jawnej sprzeczności z nauczaniem płynącym z Biblii. I samo zadanie tego pytania zostało uznane za mowę nienawiści w Finlandii i prokurator generalny przedstawił zarzuty wobec pani poseł. Die Auseinandersetzung, dieser Kampf wird uns nicht verlassen. Und wenn wir nicht zurückfinden zu einer Ethik, die dem Menschen auch gerecht wird, die dem Bild des Menschen, wie er geschaffen worden ist, gerecht wird, dann sind wir in einer Schieflage, die in eine Katastrophe führt. Ja, und wir sehen den Weg in diese Katastrophe längst beschritten, ja, mit dem, was diese Gesellschaft heute an Orientierungslosigkeit, ich wiederhole mich da, zeichnet. W tym momencie być może mamy do czynienia z nasileniem się tej konfrontacji, tego starcia, tego napięcia, że nie tylko na świecie, ale także wewnątrz Kościoła będzie tworzyło się ciało świętych, tych, którzy zafascynowali się, pokochali pojawienie się Chrystusa w ich życiu i tych, którzy będą roznosić zapach życia wiecznego, pociągając za sobą innych, ale także wewnątrz Kościoła pojawi się ta siła czy tajemnica pustki, czegoś, co będzie przypominało antychrysta. Ein wacher Geist wie Benedikt hat natürlich in diesem langen Leben viele Entwicklungen mitverfolgt und er hat sie genau analysieren können und er hat gesehen, dass sich etwas völlig umwandelt. Ja, also gerade auch in der Frage der Abtreibung oder auch des Lebensendes, über die Herstellung des künstlichen Lebens und diese Herausforderung, die trifft die Kirche natürlich besonders, weil sie ist eigentlich eine der letzten Institutionen oder war bislang eine der letzten. Man muss ja auch sehen, dass in der Kirche ein anderer Geist eingedrungen ist, dass sich die Kämpfe, die sich in der Gesellschaft abspielen, auch in der Kirche abspielen. Es ist keine homogene Geschichte, ja. Und
grundsätzlich sagt er eben, die Geschichte der Menschheit ist der Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen. Ja? Wir dürfen nicht die Augen verschließen, dass es so viel Schlechtes in der Welt gibt, Böses in der Welt gibt. Dafür ist Christus Mensch geworden, um eine Botschaft der Barmherzigkeit und der Liebe in die Welt zu bringen. Und in der Tat, es gibt die Wahrheit, die Person ist. Es ist der menschgewordene Sohn Gottes, Jesus Christus. In ihm ist die Wahrheit Mensch geworden und er ist derjenige, in dem wir das menschliche Angesicht Gottes erkennen. U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei. Jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. Papież Benedykt XVI, encyklika Deus Caritas Est, 25 grudnia 2005 roku. Die Wahrheit des Menschen kann man nur im Lichte Gottes voll erkennen, dass wir schon von Ewigkeit her in dem Heilsplan Gottes gewollt und angenommen sind, also nicht in ein Nichts hinein geworfen werden, wie das der Existenzialismus von Heidegger oder Sartre will, sondern dass von Ewigkeit her aus dem Sohn Gottes, aus dem Logos, aus der Vernunft Gottes heraus geboren sind, dass unsere irdische Existenz, die Jahre zwischen unserer Empfängnis, Geburt bis hin zu unserem Tod, dass das die Zeit ist, in der wir diese große Berufung annehmen, erkennen und ihr entsprechen, indem wir mit unseren Talenten, unseren Fähigkeiten positiv umgehen, uns selber entwickeln und dass wir nicht einfach nur so ein toter Baum sind, der so traurig in der Landschaft herumsteht, sondern grünt ist, blüht und grünt und gedeiht und Früchte bringt. So soll unser Leben sein. Ciągle wierzę w racjonalność człowieka. Sądzę wobec tego, że współczesne czasy są dla nas wezwaniem do bycia świadkiem prawdy. I to nie jakichś prawd wielkich, skomplikowanych, tylko musimy zawierać przymierze na rzecz rozumu i prawdy. I święty Jan Paweł II i Benedykt wzywali do uwierzenia w wielkość człowieka, do uwierzenia w zdolności jego rozumu. W zdolności rozumu dotarcia do prawdy, nie tylko tej prawdy o faktach, mówiąc w pewnym skrócie, ale też prawdy o dobro. Trzeba przypominać o wielkości rozumu człowieka.
Benedykt mówi o wielkiej nadziei i są pewne motywy tej nadziei. Widziałbym 3 takie zasadnicze, które on kreśli. Pierwszym motywem nadziei chrześcijaństwa, oczywiście związanego z Chrystusem, jest to, że pragnienie Boga jest głęboko zakotwiczone w serce każdego człowieka, nawet niewierzącego. To pragnienie jest. Drugim motywem nadziei, może jeszcze ważniejszym teologicznie, jest to, że Ewangelia Jezusa Chrystusa jest prawdziwa i jednocześnie wiara w Jezusa Chrystusa jest jak najbardziej prawdziwa. I ona też może być w jakiś sposób przyćmiona, zagubiona, ale ona nie znika. Ona nie przemija. Można tutaj analogię negatywną zrobić do ideologii. Ideologie szybko przychodzą, ale i szybko znikają. Prawda Ewangelii, prawda Jezusa? Nie. I trzecim motywem nadziei dla Benedykta jest to, że człowiek jest istotą nieśmiertelną. Jest stworzony do nieśmiertelności, do wieczności. I właśnie te 3 motywy pozwalają mówić, że chrześcijaństwo jest jak najbardziej żywe. Skąd ma tę moc? No właśnie od Jezusa Chrystusa. Benedykt XVI, to była najważniejsza teza jego teologii, głosił prymat Boga. Znaczy absolutny prymat Boga. I to, co wyrażamy prostą, katechetyczną tezą, że jeśli Bóg będzie na pierwszym miejscu, to wszystko inne będzie na miejscu właściwym. Ta podstawowa recepta, jaką widzi Benedykt XVI na chorobę naszego świata, to recepta powrotu do Boga. I to nie, to bardzo ważne w myśli Benedykta, i to nie jakiegokolwiek Boga, ale do tego Boga, którego nam pokazał Pan nasz Jezus Chrystus swoim życiem i swoim nauczaniem. Czyli jest to Bóg, użyję bardzo trefnego słowa, ale absolutnie koniecznego w tym kontekście, jest to Bóg kościelny. Jest to nie jakakolwiek duchowość, nie jakiekolwiek taplanie się w jakiejś psychodelicznej mazi, ale jest to powrót do tej prawdy o Bogu, którą przyniósł Pan Jezus, mówiąc bardzo prosto, i która jest wiernie przechowywana w Kościele. Czyli ostatecznie jest nam Kościół potrzebny jako podstawowy lek. Nie dlatego, żeby Kościół był celem ludzkiego życia. Celem musi być Bóg. Poza Bogiem nie ma wartości, która by z Nim mogła konkurować. Także Kościół nie jest tą wartością. Ale Kościół jest absolutnie nam potrzebny dlatego, że właśnie On przechowuje i karmi nas prawdą o Bogu. Pomaga nam do Niego iść. I przytacza on, Ratzinger, taki piękny obraz, może wszyscy już go słyszeli, na pewno słyszeli i znają, a mianowicie jest zasadnicza relacja między Jezusem Chrystusem a Kościołem. Ratzinger przypomina wspaniały przykład starożytnych ojców Kościoła i astronomów, kiedy porównuje Księżyc do Słońca. Mówi, z Ziemi widzimy Księżyc jako przepiękną, wspaniałą, złocistą kulę w czasie pełni. A jeżeli polecimy na Księżyc, bo mamy taką możliwość, to widzimy, że jest kupa kamieni i piachu i nic takiego ciekawego nie ma. Mówi, tak może być z Kościołem. Jeżeli Kościół nie ma tej relacji z Jezusem Chrystusem, który jest Heliosem, to wtedy również Kościół jest jak Księżyc, martwy. A jeżeli świeci pięknym blaskiem, to nie swoim, tylko blaskiem Heliosa, Jezusa Chrystusa. Papież Benedykt XVI, głosząc prawdę, jeszcze zaopatrzył ją, moim zdaniem, o coś bardzo charakterystycznego. Pamiętam, jak kiedyś Benedykt opowiadał o jednym ojcu pustyni, który tam na pustyni przez lata całe zmagał się poprzez modlitwę, poprzez wyrzeczenia pokutę ze swoją słabością, ze swoim grzechem i także demonem. Demonem, który go nieustannie niszczył, kontestował. I jednego razu ten mnich zdobył się na odwagę, żeby poprosić Boga: Boże, pokaż mi, jak wygląda ten demon, który mnie dewastuje. I Bóg zgodził się na ułamek sekundy.
otworzyć mu oczy. Rzeczywiście zobaczył demona, on był potworny, ale to, co zwróciło uwagę tamtego mnicha, to był fakt, że demon nie ma kolan. Benedykt XVI nam to opowiedział. Siła leży w kolanach. My potrzebujemy odnaleźć ten gest, tę postawę, ten rodzaj zajęcia stanowiska, dzięki któremu możemy wyzwolić się od złudzeń, od ideologii, znaleźć najlepszy detoks także, jeśli chodzi o to, co nas zatruwa, fałszywe wizje świata, przyszłości, odzyskać respekt wobec obiektywnej rzeczywistości. Respekt wobec tego, że mogę na nowo odkryć siebie samego jako stworzenie, które ma swojego autora, że mogę spojrzeć na swoje życie w kontekście powołania i to powołania nadprzyrodzonego, które idzie poza formułę porodówka, cmentarz, tylko idzie poza śmierć. I także formułę na zbudowanie przyszłego świata, przyszłego społeczeństwa, w którym będzie obowiązywał priorytet prawdziwej miłości. Prawdziwej, mówię prawdziwej, to znaczy związanej z kategorią prawdy. Na poziomie recept szczegółowych Benedykt XVI bardzo mocno akcentuje, to jest charakterystyczne dla jego postawy duchowej, akcentuje zdanie z reguły świętego Benedykta: pacem falsam non dare, czyli nie dawać ludziom fałszywego pokoju. To znaczy nie przyklepywać ich błędów, nie udawać, że wszystko jest w porządku, jeśli w porządku nie jest, nie przemilczać z tchórzostwa, ze strategii, z pewnych jakichś fałszywych wyobrażeń, że na tym miałoby polegać duszpasterstwo, ich błędów, grzechów, ale stawać okoniem wobec tego, co jest złe w człowieku, w naszej kulturze. Die wichtigste Aufgabe der Kirche heute ist die Glaubensvermittlung in einer Zeit, wo Glaube verdunstet, wo er bekämpft wird wie in finstersten Zeiten. Ja, es ist nicht so weit, aber man muss sich diesen neuen Herausforderungen stellen. Glaubensvermittlung hat nichts zu tun mit einer drückenden Botschaft. Ja, das war sein Anliegen, deutlich zu machen. Glauben ist ein Geschenk. Es ist nicht eine Ansammlung von Geboten und Verboten, die die Menschen drücken soll, sondern ihm helfen soll, sein Leben gut zu leben. Wyłonił się konkretny problem. Mianowicie, czy mamy patrzeć na świat oczami Kościoła, oczami Ewangelii, dobrze rozumianej, zgłębionej, przeżywanej, czy mamy też i przeciwnie patrzeć na Kościół oczami świata, a więc oczami dziennikarzy, oczami publicystów, oczami środków przekazu i tak dalej. Dzisiaj problem polega na tym, że my patrzymy na Kościół oczami świata, przez pryzmat doniesień, które mamy w telewizorze, w radio, w prasie, a przede wszystkim w internecie. Coraz mniej nawet wiernych zna Kościół takim, jakim on jest, tylko zna go takim, jakim się go przedstawia. I wobec tego miejsca tutaj naprawdę nie ma. Der Apostel Paulus sagt, dass wir erwachen sollen, vom Schlaf aufzustehen, von dem ideologischen Schlaf aufstehen und mit den Augen des Glaubens die Wirklichkeit sehen. Und die Welt des Glaubens ist die Welt der Liebe, des Lebens, der Wahrheit gegen die Lüge, gegen den Tod, gegen die Vernichtung, gegen die Unterdrückung. Wir haben auf unsere Fahnen geschrieben, die Freiheit und die Herrlichkeit der Kinder Gottes. Jan Paweł II i Benedykt XVI, oni wiedzieli, że to, co przywróci wiarygodność Kościołowi, to nie jest koncentrowanie się na swoich problemach, czy ubolewanie nad tym, że pojawiały się tu czy ówdzie grzechy. Oczywiście, potrzebujemy oczyścić się, potrzebujemy nieustannie żyć w stanie nawrócenia, ale przede wszystkim potrzebujemy skoncentrować się na Chrystusie, Chrystusie głoszonym. Jan Paweł II by powiedział i wszędzie to mówił, nawet niosąc
pastorał w postaci krzyża. Mówił: cały Chrystus, tylko Chrystus i wyłącznie Chrystus jest odpowiedzią na jakość życia i na przyszłość życia każdego człowieka. Dlatego Kościół przegra, jeśli pozwoli sobie zabrać gorliwość, zabrać przekonanie, że nie wymyśliliśmy żadnej prawdy, jakiejś doskonałej koncepcji, tylko nam została powierzona pewna misja. Nie przestaję ufać. Nie przestaję ufać Duchowi Świętemu. Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, sam go dokona. Wierzę i ufam, sam go dokona. A wy nie przeszkadzajcie mu, współpracujcie z nim, bo jesteśmy wszyscy powołani, aby stawać się współpracownikami Boga. Taką częstą pokusą jest robienie rachunku sumienia innym. Natomiast najważniejsze, żebyśmy ci, którzy odpowiadają za kształt wiary i życia Kościoła, przede wszystkim zrobili rachunek sumienia sobie. My wszyscy, my duchowni, my świeccy, czyli na ile nauczanie jednego i drugiego papieża wzięliśmy sobie do serca, bo były to bardzo głębokie pontyfikaty z teologicznej, religijnej, moralnej perspektywy. Można je porównać tylko do takich wielkich pontyfikatów, jak pontyfikat papieża Grzegorza Wielkiego, jak pontyfikat papieża Leona, jak pewnie jeszcze kilka pontyfikatów w historii Kościoła, które w jakimś sensie zmieniły kierunek historii. Ja myślę, że długo będziemy jeszcze odpakowywać i długo będziemy korzystać jeszcze z dorobku tego tandemu, tych dwóch pontyfikatów. Mam przekonanie, że to jest dwóch świadków, którzy przypominają to, o czym mówi Apokalipsa Świętego Jana, którzy zostali przygotowani na czasy ostateczne. Nie mówię, że ma się skończyć świat, ale pewna epoka się zmienia. Ludzie się zmieniają. Nasz sposób myślenia przychodzi też poprzez gruntowną weryfikację, żebyśmy nie ugrzęźli gdzieś na mieliźnie nihilizmu, gdzie obowiązuje jedno wielkie nic. Ostatnia stacja rezygnacja. Żebyśmy nie stali się społeczeństwem, które decyduje o sobie do tego stopnia, że nam zostanie tylko nadzieja w eutanazji albo we wspomaganym samobójstwie. My potrzebujemy odpakowywać to bogactwo i doświadczenia i myśli, które nam zostawili w Kościele katolickim, a poprzez Kościół katolicki także ludzkości Jan Paweł II i Benedykt XVI. Trwajcie mocno w wierze. Nie dajcie się zwieść. Jezus Chrystus jest naprawdę drogą, prawdą i życiem. A Kościół ze wszystkimi swoimi niedoskonałościami jest naprawdę Jego ciałem. Papież Benedykt XVI
Testament duchowy opublikowany 31 grudnia 2022 roku.